Cześć, witajcie na kanale Mąż przy garach. Z tej strony Krzysztof. Gdy za oknem słota, człowiekowi robi się tęskno za domem, a jako że Polska jabłkami stoi, nie ma chyba bardziej swojskiego ciasta niż szarlotka. Dlatego dzisiaj zapraszam na pyszny, klasyczny jabłecznik na kruchym cieście. W przepisach na szarlotkę najlepiej sprawdzają się kwaśne odmiany jabłek, takie jak szara reneta, antonówka czy papierówka. Ja z racji tego, że mieszkam w Szkocji, użyję odmiany Granny Smith. Przygotowanie naszej szarlotki zaczynamy od jabłek, które obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. W ten sposób osiągniemy w cieście niemal konsystencję musu. Jeśli jednak wolicie czuć coś pod zębami, polecam pokroić owoce w centymetrową kostkę lub ósemki. Tak przygotowane jabłka zmiękną podczas duszenia, ale z racji na wielkość kawałków zachowają kształt i odrobinę struktury. Kiedy nasze owoce są już przygotowane do smażenia, pozostaje nam wymieszać 4 łyżki cukru z czubatą łyżeczką cynamonu i możemy przenosić się na kuchenkę. Rondelek, w którym będziemy dusić nasze jabłka, stawiamy na średnim ogniu i wrzucamy owoce. Następnie dodajemy naszą cukrowo-cynamonową miksturę i smażymy całość, często mieszając przez około 15-20 minut. Tak naprawdę do momentu, kiedy odparuje prawie cały sok, który puściły jabłka. Chcemy, żeby owoce znacznie zmniejszyły swoją objętość i przyjemnie się skarmelizowały. Pełną listę składników i przepis znajdziecie jak zawsze w linku pod filmem. Kiedy jabłka są gotowe, przekładamy je do miski i odstawiamy do wystudzenia na minimum 30 minut. W tym czasie zrobimy ciasto na spód i górę naszej przepysznej szarlotki. Do miski wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia, 5 łyżek cukru i dodajemy łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pasty waniliowej, możecie użyć ekstraktu waniliowego lub 1 łyżki cukru wanilinowego. Teraz nadchodzi czas na dobrze schłodzone masło, które siekając łączymy z naszymi produktami suchymi. Możecie zrobić to tak jak ja, za pomocą siekacza cukierniczego lub nożem, mikserem, ewentualnie wcierając masło w mąkę dłonią. Robimy to tak długo, aż grudki masła będą miały wielkość małych ziarenek. W tym momencie możemy dodać nasze jajko i zagniatamy ciasto. Na początku w misce, później przez maksymalnie 2 minuty na blacie. Musimy działać szybko, żeby nie ogrzać tłuszczu. Ciasto formujemy w podłużny walec i oddzielamy 1/3. To będzie nasza góra ciasta. Obie części zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do zamrażarki na około 15-20 minut. W międzyczasie natłuszczamy blaszkę i wykładamy ją papierem do pieczenia. U mnie jest to tortownica o średnicy 30 cm, ale świetnie sprawdzi się również taka 21 na 27 cm. Po 20 minutach wyciągamy z zamrażarki większą część ciasta i na tarce o grubych oczkach ścieramy ją do naszej blachy. Ułatwi nam to wyklejenie spodu blaszki bez zbytniego ocieplania ciasta. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie tę część ciasta pokroić nożem w plastry. Kiedy już równo rozprowadzimy ciasto po blaszce, możemy wyłożyć na nie nasze przestudzone jabłka, które również rozprowadzamy po całej powierzchni. Na samym końcu pozostaje nam zetrzeć na tarce mniejszą część ciasta, którą również równo rozprowadzamy po całej powierzchni. Tym razem nie ugniatamy, ciasto zostawiamy luźno, dzięki czemu po upieczeniu uzyskamy piękny wygląd. Nasza pyszna szarlotka jest gotowa do pieczenia. Szarlotkę pieczemy w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem lub 200 w funkcji góra-dół przez około 50 minut, do momentu aż góra ciasta pięknie się zarumieni. Po upieczeniu odstawiamy ciasto do przestygnięcia w formie na około 20 minut. Po tym czasie możemy je wyjąć z blaszki i jedyne co nam pozostaje to udekorowanie naszego ciasta cukrem pudrem. Gwarantuję Wam, że w Waszych domach rozniesie się przepiękny zapach charakterystyczny dla szarlotki,
a nutki masła, jabłek i cynamonu będą Wam umilać czas przez resztę dnia. Szarlotka sama w sobie jest niesamowicie smaczna, ale jeżeli ktoś chce jeszcze podkręcić swoje wrażenia, proponuję podawać ciasto z gałką lodów waniliowych. Nikt nie oprze się takiemu połączeniu. Dajcie znać, czy przepis się Wam spodobał. Jeśli chcecie, żebyśmy pozostali w kontakcie, to będę wdzięczny, jeśli zasubskrybujecie kanał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!